z mistrzynią w kuchni. Dobre. Będzie o diecie, zielonym koktajlu i obcinaniu palców. Poświęcę się, dam ci spróbować parówkę. Sponsorem programu Czas na Wegę jest Rozrywka. Od 60 lat wydawca pism z krzyżówkami. Urban Vegan. Market wegański. www.urbanvegan.pl. Kolejny odcinek Czas na Wegę. Tym razem moim gościem jest Joanna Jędrzejczyk. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Jak to u Ciebie jest z tą dietą? Moja dieta bogata jest w warzywa, jak widać tutaj na załączonym obrazku, a tak naprawdę dużo zdrowych rzeczy. Jak już wspomniałam w wywiadzie, lubię sobie pofolgować, jak mam tak zwany off-season, ale wspomniałam tutaj o diecie bezglutenowej. Ja nie uważam, że dieta bezglutenowa jest tylko modą, bo ja sama widzę efekty. Ja czuję się inaczej, gdy jem po prostu produkty bezglutenowe, gdy przygotowuję się do walk. I ja czuję, że startuję, śniadanie jest dużo lżejsze, a czuję, że mam energię. Oczywiście multum warzyw. Poranek zaczynam również od zielonego koktajlu. No właśnie, a propos tej diety bezglutenowej. Nowak Djokovic powiedział, że w momencie, kiedy przeszedł na dietę bezglutenową, to jego wyniki i jego wydolność organizmu zwiększyła się wręcz niewyobrażalnie. Ja nie wiem, nie mam jakichś badań, nie mam tego na papierze, także nie chcę tutaj mówić, że wyniki są po prostu nieporównywalne. Ja wiem, że ostatnio zmieniając swoją dietę do mojej ostatniej walki, jadłam bardziej zbilansowane posiłki, czułam się dużo lepiej. My musimy osiągnąć odpowiedni limit wagowy i czułam, że ten proces zbijania wagi szedł mi dużo lepiej. Ja nasycam się tymi warzywami, owocami i przede wszystkim zdrowymi węglowodanami. Jest to komosa ryżowa, jest to ryż, jest to kasza jaglana, którą po prostu uwielbiam. A czy takie wahania wagi nie męczą Cię za bardzo? Na pewno męczą, chociaż wiesz, my ludzie jesteśmy czasami po prostu zgubnymi istotami i ja lubię jeść ogólnie i sobie folguję, ale ja nie lubię słowa dieta. Ja wiem, że to jest mocne słowo i ludzie się tego boją. Ja wiem, że można jeść zdrowo, jeść według jakiejś rozpiski i to wcale nie musi być dieta, bo dieta mi się kojarzy z katorgą, z czymś, czego nie lubię, z przymusem, a ja lubię wcinać zdrowo. Oczywiście, tak jak mówię, jak mogę sobie pozwolić, to oszukuję, ale mówię, jak się przygotowuję do walk, jest wszystko rozpisane, lubię balansować, skakać, sama coś wymyślać, ale wszystko jest zachowane w jakichś po prostu normach. A przekąską może być orzech, może być banan. Ja mam sposób, gdy mam ochotę na słodycze, to wcinam właśnie garść orzechów i banana i jest wszystko cacy. To dzisiaj nam pokażesz swój koktajl białkowy? Tak, pokażę koktajl. Zrobię koktajl, który piję po treningu, bo ważne jest to, aby dostarczyć jak najbardziej tych odpowiednich, że tak powiem, produktów po treningu. Także ten koktajl spożywam zawsze do pół godziny po treningu, później mam już posiłek stały, a będzie to mleko kokosowe, które zawsze robi mi moja przyjaciółka Ania, którą bardzo pozdrawiam. Także mleko kokosowe możecie zrobić sami, nie musicie kupować w kartonie, bo często są to produkty złe, podrobione. Są to napoje czy ryżowe, czy napoje kokosowe. To nie ma nic wspólnego z mlekiem kokosowym, a mleko kokosowe można łatwo zrobić, ponieważ zalewa się wiórki kokosowe najlepiej na noc. Gramatury możemy podać później w przepisie. Zalewa się wiórki kokosowe taką letnią wodą, ale przygotowaną. Na drugi dzień je się po prostu wyciska przez jakąś ligninkę. To się wydaje, że to jest bardzo długi proces, ale tak naprawdę lepiej spożyć takie mleko, które zrobimy dosłownie w kilka minut, bo co za problem wsypać do jakiejś miseczki, zalać, a później to tylko wycisnąć, prawda? Takie mleko możemy trzymać w lodówce przez 2-3 dni i będziemy mieli pewność, że jest to produkt w 100% wartościowy, bio i jak najbardziej odżywczy. Wracamy do koktajlu. To teraz oddaję Ci. Słuchajcie, najprostszy koktajl, który możecie pić, gdy nie macie ochoty na posiłek, bądź gdy nie macie czasu na posiłek, a chcecie coś zjeść, czy to jest przed pracą, czy przed treningiem. Szybki, zdrowy i mega smaczny. Także wrzucamy garść
świeżego szpinaku, dostępny cały czas. Ja uwielbiam szpinak i codziennie go wcinam. Uwierzcie mi, że ja przez 5 lat jadłam dzień w dzień owsiankę. Były święta wielkanocne, wszyscy jajeczka, żurek i inne tematy, a ja wcinałam owsiankę, przepraszam gości, bo ja to lubiłam i na przykład teraz mam tak z jajkami i z awokado rano, że muszę to wcinać i szpinak do tego dochodzi, także balansuję też pomiędzy warzywami. Możemy warzywa podzielić na zielone, czerwone i na białe. Ja nie wiedziałam, że białe warzywa. Ja mówię, białe warzywa? No tak, cebula, czosnek, biała rzepa. Co jeszcze może być białego? Kapusta? Kapusta. To są w ogóle warzywa, które oddziaływują na naszą immunologię, prawda? Czerwone warzywa odpowiedzialne za inne procesy w naszym organizmie, tak samo zielone. Także ważne jest to balansować codziennie na innych, albo po prostu mieszać to w ciągu dnia. Wracam do koktajlu, bo ja jak zwykle się rozgadam. Naturalne mleko kokosowe, że wlewamy 200 ml mleka kokosowego do blendera. Dorzucamy 2 orzechy brazylijskie. Dobre. I 1 banana. Hyc, 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 hyc. Zamykamy. Słuchajcie, i hałasujemy. Zapomniałam o najważniejszym, chodzi o lód. Starajcie się spożywać Wasze koktajle lekko schłodzone, ponieważ lepiej się one wtedy przyswajają. Nie muszą być zmrożone jak jakieś ice smoothie, ale powinny być lekko chłodne, takie przyjemne po prostu w smaku. Siostro, pacjent nam schodzi, 2 kostki lodu poproszę. Ale pachnie, a jaki pyszny. 2 kosteczki? Oczywiście. Jak to lubi. W ciepłe dni oczywiście możemy dodać więcej. Lodzik jest, lecimy. Słuchajcie, koktajl jest gotowy. Ponieważ jak na prawdziwą mistrzynię Nie przystałam... mam siły, to tylko... Kto ma większe bicepsy? No, jest niezła, co? A taka chudzinka. I mięsa nie. Spróbujemy? Ja Ciebie poczęstuję i ja wypiję z... Nie no, poczekaj, dam Ci szklanik. Proszę. Ojejku, lód do końca się nie rozkruszył. Słuchajcie, Czekaj, pyszny koktajl. Nie no, ja lubię duże dzbanki, nie? Nie lubię piwa, ale z kufla popiję, nie? Czy chcesz coś dodać? Spróbuj może najpierw. Poczekaj, ja to zrobię do kamery. Po prostu jak w prawdziwej reklamie, przepyszne. Także taki koktajl... Ty miałeś A ja? napisz Okej, z tego, dobra. sorry. Nie, to tak się robi. A ja mam zielone zęby. Ale się ubrudziłam. Give me 5. Słuchajcie, ja taki koktajl właśnie spożywam po treningu. Tłuszcz, wiórki kokosowe, czyli tłuszcz, banan, węgle, wiadomo, są orzechy, które są bogate w tłuszcz i szpinak, zielone warzywo. Koktajl koktajlem, cały trening to wszystko, ale czy sobie dajesz czasami wolny czas? Czy śpisz do 12 i w ogóle wyłączasz telefon i Ciebie nie ma? Nie potrafię, ja nie potrafię wypoczywać. Ja miałam 4 dni wakacji teraz, także to już wystarczająco. Ja zawsze gdzieś byłam bardzo aktywna i zawsze lubiłam wiele rzeczy robić i wiele rzeczy robię. Jak widziałaś, w międzyczasie nagrywałam live'a na Facebooku z moimi fanami, także będę prowadziła, biorę udział w różnych programach, jak tylko mam czas, prowadzę imprezy. Ja lubię, jak coś się dzieje, także ja nie lubię nudy i rutyny. Mnie mój narzeczony nauczył spać, bo często ja wstawałam o 7, on lubił gdzieś pospać, teraz gdzieś to wyrównaliśmy, ale on często kładł rękę na mnie i mówi: nie wstawaj, leż, bo ja już po prostu o 7 chciałam wstawać i działać, coś robić w mieszkaniu, ale troszeczkę mi się to zmieniło, chociaż wiem, że sen jest bardzo ważny, sen jest najlepszą regeneracją, także staram się dozować, słuchać swojego organizmu i dozować to do swoich potrzeb po prostu, ale raczej nie jestem fanką długiego spania. Jeszcze tak na zakończenie pytanie mam. Jak pierwszy raz zdobyłaś mistrzostwo, co wtedy? Pamiętasz te emocje, które temu towarzyszyły? Pewnie, wypiłam zielony sok. Nie, poszłam na hamburgera, bo było to w Dallas, w Teksasie.
A jeśli chodzi o... Nie, żartuję. A to przejdzie? Przejdzie ten Przejdzie. hamburger, nie? Pewnie. Ale miło mi gościć, miło, że o to pytasz. Jakie były emocje? Nie pamiętam, wiesz, bo to były ogromne emocje. Ja nie wierzyłam w ogóle, że ta walka... Ja wiedziałam, że zdobyłam pas, że zrobiłam coś wielkiego, ale mój znajomy, który mówi, zrobiłaś to, udało się, masz tytuł, o który tyle walczyłaś, tyle lat pracowałaś na to. Ja mówię, naprawdę? Ja myślę, Boże, ta walka tak szybko się skończyła, bo ta walka się skończyła bodajże w trzeciej rundzie, w drugiej czy trzeciej? W trzeciej chyba. Już nie pamiętam. Ja po prostu nie wierzyłam, że to tak... może niełatwo przyszło, bo kamp, przygotowania były bardzo długie, żmudne i ciężkie, także ciężka praca popłaca. Jestem bardzo szczęśliwa, bardzo spełniona i cieszę się, że mogę walczyć dla Polski, reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej. Aśka, poznanie Ciebie i możliwość z Tobą przebywania to czysta przyjemność. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś chwilę czasu. Poświęcę się, dam Ci spróbować parówkę. Czekaj. Zrobimy to poza kamerą. Ale specjalnie dla Ciebie zrobiłam zielone paznokietki, żeby być fit i jak się mówi w skrócie wegetarianin? Wege i mam sikor też zielony i nawet założyłam fit buty, co już widzieliście, nie? Ale muszę Was pochwalić, macie pieska. Piesek się kojarzy z mięsem. Nie to, że się go je, ale wiesz, że to jest taki zwierzaczek i... Proszę Państwa, była to Joanna Jędrzejczyk, nasz fantastycznie przecudowny gość Czas na Wege. Aśka, ogromne dzięki. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu Czas na Wegę jest Rozrywka. Od 60 lat wydawca pism z krzyżówkami. Urban Vegan. Market wegański. www.urbanvegan.pl. Cisza na planie. My się boimy bananów z kropki. Co Ty o tym sądzisz? Nie widać tego w kadrze? Jeszcze raz. Mów się masz, Boże, kiedy jesteś szczegółowy, nie trzymaj bananów z jabłuszkami, wiesz? Patrz, nawet dla Ciebie jest napisane, to jest ser camembert wegański, roślinny. Dobra.